Czołem akwaryści, podwodni podglądacze, witam was w takim luźniejszym filmiku z etapów klejenia tej całej aranżacji. Widzicie, wszystko mam już przygotowane. Klej cyjanoakrylowy, wycięta taka fajna formatka 30×30, żeby mieć mniej więcej orientację w terenie. Najważniejsza książka o roślinach Diany Wallstadt. Słuchajcie, no co mogę powiedzieć, no. Piaseczek sobie przygotowałem, później jeszcze przygotuję sobie kawę, bo z kawą jednak lepiej mi się pracowało niż z takim pyłem. No i taką do picia kawą też oczywiście, nie? Jak widzicie, wszystko miałem już przygotowane. Lawę, skały Dragonstone, przemytą taką lawę drobną, tam jest chyba od 16 do 30 mm. Padł pomysł, żeby wykleić sobie z tej lawy, z tych kamyków, taką miseczkę. Postanowiłem użyć za podstawkę taką, wiecie, opakowanie po sałatce. Przynajmniej mi się wszystko nie przyklei do tej podkładki kartonowej. I taki był mój plan. Poukładałem wszystko i postanowiłem to skleić. Na początku zacząłem używać kleju gęstego cyjanoakrylowego. Ktoś kiedyś w komentarzu mi napisał, że zawsze używa kleju gęstego, on jest najlepszy do wszystkiego. Wykombinowałem, że najłatwiej mi to będzie robić wylewając sobie ten klej na jakiś podstawek i wykołaczką smarując te przerwy między kamieniami, to wszystko złapie, będzie cudownie, będzie pięknie i będzie to działać. No nie bardzo mi to podziałało, niestety. Jednak moje sposoby, stare sposoby, tak jak się nauczyłem, tak jak z YouTube'a czy z innych źródeł są lepsze, czyli po prostu klej rzadki, kawa albo chusteczki i klej i to wtedy łapie. Z tym piaskiem to nie za bardzo chciało działać też i nie chciało to po prostu związać. A więc poszła na to większa ilość piasku i zalałem to po prostu klejem. No i to było koniec przygody na dziś. Za jakiś czas, jak wróciłem do tego, już to wszystko związało, poprzymierzałem sobie te właśnie rurki i postanowiłem, że zacznę dzisiaj kleić tą miseczkę. Przygotowałem sobie waciki, papier toaletowy, klej i zacząłem kleić. Najważniejsze jest to sobie tak dopasować, wiecie, mniej więcej kształtem, mniej więcej te kamyki, żeby chociaż zacząć dobrze. Jak człowiek zacznie dobrze we wszystkim, to później już idzie samo. Czy przy układaniu paneli, czy przy kafelkach damy radę. Muszę sobie jeszcze na przyszłość próbować ten aktywator taki do klejów cyjanoakrylowych. Polecają. Myślę, że to też będzie fajna sprawa i ułatwi na przykład właśnie takie klejenie takich aranżacji w dużym stopniu. I niestety mozolnie, kamyk za kamykiem układam sobie warstwy, klejąc je. Niestety klej nie chciał łapać tak, jakbym chciał i musiałem dosyć długie przerwy sobie robić między kamykami, żeby sobie nie przeszkadzać, nie rozwalać tego wszystkiego, aby ta konstrukcja była mocna i solidna. Spójrz proszę, tutaj już sobie wymyśliłem taki sposób, żeby położyć najpierw chusteczkę, zlać ją klejem i później przyłożyć na to kamyk. Ale to nie łapało momentalnie, trzeba było swoje odczekać i tu by się właśnie chyba przydał taki właśnie aktywator. Nie chciałem się bawić w psikanie tego wodą, bądź można by to jeszcze psikać jakoś wodą. Woda utwardza w miarę szybciej klej cyjanoakrylowy, ale nie chciałem się już bawić w takie rzeczy. Wolałem sobie swoje odczekać. Zresztą zawsze to robiłem już wieczorem, gdy nie było dzieci w pobliżu. Albo robiłem to w ciągu dnia, kiedy ich nie było i wtedy i tak musiałem czekać pół dnia do następnego klejenia. Z biegiem czasu wypracowałem sobie taki sposób właśnie tej chusteczki, zalania tego klejem, przyłożenie kamienia, dmuchania tego, tak starałem się takim, wiecie, parą z ust tak to mocniej dmuchać, żeby to szybciej łapało, tak po minucie zaczynało to łapać, ale i tak trzeba było odczekać na stwardnienie kleju. Po kilku klejeniach przyszedł mi jeszcze lepszy pomysł do głowy, wykorzystać starą taką miseczkę po gipsie, dzięki której uzyskam przynajmniej kształt, będzie to o wiele łatwiejsze. I tutaj też widzicie na obrazie, jak zacząłem maskować sobie te chusteczki
polać klejem, posypać kawą i generalnie później pod wodą tego nie widać. To jest taki fajny sposób maskowania. Można by było też sobie pokruszyć tą lawę, ale nie chciałem się już z tym bawić młotkiem, to bałagan się robi, kurz. Jeśli ktoś jest fanem modelarstwa, polecam takie hobby, klejenie akwarystycznych aquascape'ów, tak? Jeśli można to tak nazwać. Bardzo odprężające. Jeśli klej nie dymi nam po oczach, wtedy troszeczkę gorzej jest. Przyszła pora na wykombinowanie, jak zrobić sobie tutaj, wiecie, ten wodospad. Kombinowałem z różnymi skałami, lawami, patykami. To jest żmudny proces i troszeczkę inwencji twórczej trzeba poświęcić, żeby wykombinować, jak to zrobić. Jak widzisz, już mniej więcej jakiś pomysł powstał, jakieś ułożenie jest, pierwsze klejenia, takie by to miało ręce i nogi. I teraz zacząłem sobie przymierzać kolejne rzeczy, co by mi pasowało, żeby tutaj dodać, żeby to w końcu fajnie tu zadziałało. W pewnych momentach nawet zaczynała mnie boleć głowa od tego myślenia, bo nie jestem jakimś artystą bądź rzeźbiarzem, żeby kombinować właśnie takie rzeczy, ale napędzała mnie motywacja, żeby to zrobić właśnie dla was, żeby to było piękne i ciekawe. I wtedy wpadł mi w rękę ten kostur Gandalfa, można tak powiedzieć, który był idealny do tego. Jak widzisz, taka dziura w środku, fajny kształt. Już widziałem od razu, że mogę tu mech na górze bądź Monte Carlo właśnie posadzić. I skleiłem to chusteczkami, zalałem klejem i pykło. Nauczony również doświadczeniem, że to czasem klejenie potrafi puścić, postanowiłem to wzmocnić i dołożyłem tam chusteczek. Zalałem to tak grubo klejem, wiecie. Nie ma lipy, nie ma miękkiej gry. I żeby to trzymało jak... Jeszcze kombinuję, żeby dać może jakieś coś drewnianego, ale źle mi to wygląda. Może jakoś tak, ale podejrzewam, że dam tu jakiegoś Anubiasa, tu jakiś mech czy coś i że to będzie wyglądać w miarę fajnie. Przyszła pora, żeby sobie to tutaj nawiercić, żeby mieć gdzie przesadzić tą rurkę. No to wiadomo, narzędzia z Lidla the best, najlepsze do domu. Teraz wiertło piórowe, bo musiałem mieć jednak ten rozmiar 12-13, tak jak rurka. Ale to już poszło szybciutko. No, tu nagrzejemy i będzie dobrze. Szybkie wyrównanie powierzchni, bo tam jednak był taki garb i chciałem, żeby to ładnie przylegało. Postanowiłem to lekko podwiercić. Najłatwiejszy to był sposób. Te drewno jednak jest twarde, więc nie ma co się bawić. Weszło nawet bez nagrzewania. No i spokój, mógłbym to tak zrobić. Trochę to będzie widoczne. Będę musiał tu coś dołożyć. No i jak pewnie wiecie, do przytrzymania sobie pewnych rzeczy najlepsza na świecie jest trytytka. Wynalazek największy, jaki powstał na świecie. Jest do wszystkiego. Także do akwarystyki się przydaje. A tutaj przyda się na pewno do przytrzymania właśnie tego wężyka. No i tutaj postanowiłem sobie to tak przytrzymać. Powpychać papier toaletowy, zalać to klejem. Za chwilę będzie widać dym, jak to przyłapie bardzo fajnie. Jak dym się pojawia, to znaczy, że to zaczyna twardnieć i zachodzi reakcja. Gdy tylko stwardnieje i złapie ten klej, możemy sobie te trytytki usunąć. Ja sobie jeszcze troszeczkę to nagrzałem opalarką, żeby to na pewno fajnie wyschło i żeby wężyk nie walczył z tym klejem, tak? Żeby się poddał, żeby się ułożył. No i postanowiłem to zacząć maskować. Klej, kawa pomieszana z tymi wiórkami z drewna. To na pewno będzie fajnie wyglądać i troszeczkę zjaśnieje ten kolor.
I w końcu przychodzi pora na takie, wiecie, modelarskie zajawki. Trzeba to wszystko ładnie zamaskować. Tu, jak wam wcześniej powiedziałem, używam kawy wymieszanej z tymi wiórkami z tego drewna, żeby to taki kolor był bardzo przypominający te drewno właśnie mokre, żeby to się ładnie zmaskowało, ładnie to wyglądało. Trzeba uważać na palce jednak, pamiętajcie. Ja tutaj już chyba w pewnym momencie zacząłem używać kleju średnio gęstego, bo mi się po prostu ten klej rzadki skończył. Oczywiście pod żadnym pozorem nie kupujcie tych małych tubek w sklepach, bo to chyba płacicie 3 zł za 3 gramy kleju. To jest nic. To wam nawet nie wiem, czy wystarczy na przyklejenie mchu. Nie no, może na mech wystarczy. Ale zamawiajcie sobie przez internet przynajmniej te 50 gram buteleczki. To chyba teraz patrzyłem, to 8-9 zł kosztuje taka buteleczka. Nieporównywalnie się opłaca i kupcie sobie od razu rzadki, gęsty albo średnio gęsty i gęsty klej. Gęsty do klejenia roślinek, średnio gęsty taki właśnie do aranżacji. Ale rzadki też będzie bardzo fajny właśnie do tych papierów toaletowych, do wacików, żeby to wszystko ładnie złapać. Tu macie już takie ujęcie takiej pierwszej próby prawie na gotowo. I wywnioskowałem, że ta miseczka jest za niska i nie ma spadu do środka, do tej dziury, gdzie powinno zasysać kamienia, jest za mały spadek, więc postanowiłem, że to jeszcze dorobię pięterko tak jakby z kamieni. Pouszczelniam te wszystkie dziury, przez które wylatuje piasek, bo to też jest dosyć ważne, żeby ten piasek, żwir nam nie uciekał. I tak to się już prezentuje na prawie gotowo. Po doklejeniu tego piętra z kamieni, z tej lawy i jak to mniej więcej ma być ułożone. Tu wygięłem, tu poszerzyłem, tu weszło w miarę fajnie, tu powyginałem tak, żeby to było jak najniżej. Tam rośliny pozasłaniają i tyle. I tu doklejałem tą ściankę z lawy tak na tej formatce, żeby mieć dobry wymiar. I co najgorsze, uświadomiłem sobie właśnie teraz przy montażu filmu, że nie mam nagrane, jak zrobić ten najważniejszy element, który zasysa kamienie. A więc biorę się do pracy. Okej, no to lecimy z takim krótkim instruktażem, jak zrobić tą rureczkę. Bierzemy najpierw ten swój wężyk. Ale możecie to robić z PCV-ek, wiecie. Tylko że to będzie na sztywno, trzeba wymiar trzymać, a jednak taka rurka elastyczna, wszystko fajnie wychodzi. Ja miałem akurat taki wymiar... Czekajcie, wszystko widać? Widać. Ja miałem taki krótki wymiar, dosyć małe akwarium. I tępy nóż, tragedia. Uwielbiam pracować z dobrym sprzętem. Dobra, mamy ucięte. Robię to na szybko, żeby mieć. Używam wiertła 10, takiego do drewna, bo przez ten właśnie szpikulec, który łatwo nam utrzyma tutaj pozycję w tym jednym danym miejscu. Okej, mamy to. Widzicie? Wszystko ładna dziurka jest zrobiona. To się nie będzie rwać. Można sobie jeszcze tu zapalniczką jakby co poprawić, ale no nie polecam. To nie ma sensu, że tak powiem. Ok, wziąłem sobie lepszy nóż. Widzicie, mamy tą dziurkę. No generalnie to, żeby prosty było, będzie wygodniej, prawda? Chodzi o to, żeby teraz zrobić tutaj, jak jest równo dziurka, żeby była takie coś w środku wsadzone pod kątem, że woda pod spodem przepływa i tu zaciąga od góry sobie te kamyki. I woda nie wybija do góry tutaj, bo jest właśnie wsadzona taki plastikowy element. I robimy tak, że tniemy za dziurką 45 stopni i tak, żeby to było gdzieś od góry patrząc
Tak do połowy, troszeczkę. Tak, dobrze widzę? Tak o, mniej więcej, żeby było do połowy. Zaraz sami zobaczycie. Nie nacinajcie od razu za dużo, bo zawsze można to poprawić. A już to robiłem chyba ze 3 razy. To wiem mniej więcej. Słuchajcie, przedtem używałem z opakowania po sałatce, ale wyrzuciłem, więc teraz użyję sobie po butelce po soku. Ale to nie ma chyba znaczenia. Ważne, żeby to było w miarę taki twardy plastik, nie giętki. Te po sałatkach też może być. Dobra, mamy ten plasticzek. Jest wsadzone. Czekajcie, od środka, żeby to złapać. Widzicie mniej więcej o co chodzi? Mógłbym jeszcze troszkę to naciąć, żeby troszeczkę głębiej było. Widać. Ok, poszło. Może o, widzicie, troszeczkę teraz już za głęboko, bo troszeczkę wydaje mi się, że jest za mała ta dziurka. Ale może być, no to kwestia prób. Ja też robiłem 3 razy to. Za każdym razem troszeczkę inaczej wychodziło. Tak mi się wydaje, że będzie dobrze. Cyk. 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 Obcinamy sobie ten nadmiar tego plastiku. Można, nie wiem, czy nożyczkami, jak to zrobić. Ważne, żeby wam już nie uciekł mniej więcej ten wymiar. O, tak jak mi teraz. Słuchajcie, wezmę sobie nożyczki. Ok, nożyczki wzięte, pistolet do gorącego kleju też już się rozgrzewa. My tu obcinamy w miarę równo. Po co nam ma tu wystawać, przeszkadzać? Słuchajcie, no możecie się bawić w docinanie tego idealnie, ale jak w sumie będzie też wystawać, to też się nic nie stanie takiego wielkiego. Klejenie jest najtrudniejsze. Poprzednio używałem też cyjanoakrylu z kawą, próbowałem to jakoś ładnie tu utwardzić, ale to nie działało, to się i tak rozklejało. Przy ruszaniu, przy montażu, przy tym wszystkim to i tak nie zdawało egzaminu i najlepiej mi się sprawdził właśnie klej na gorąco, którego walimy tutaj troszeczkę. Zaraz zobaczycie. Czekajcie, żeby ten kabel tu nie przeszkadzał za bardzo. Ok, klej się rozgrzał. Czekajcie, teraz mam nadzieję, że mi się tutaj tak to uda zrobić, żebyście wy to wszystko dobrze widzieli i żebym ja się też nie poparzył. Podstawą to jest zrobić, żeby to się tu nie było wycieków lewych, tak? Możemy to ładnie nagrzać, skleić, pospawać jakimiś takimi kółkami. Wiecie, żeby to na pewno ładnie trzymało. I ja tu jadę zawsze tak szeroko. Ale też od przodu, żeby to usztywnić wszystko. Żeby zrobić taką powierzchnię, która łatwo nie puści. Od spodu też robię wszędzie dookoła, żeby to był taki element sztywny, żeby to się nie rozkleiło, nie puściło nam. Zalewamy to klejem. Będzie trzymać jak cygan zasiłku.
nie obrażając nikogo oczywiście. I teraz tak, wszędzie jest zalane to klejem. Tu na pewno nie będzie nic przeciekać, nie będzie lewego obiegu przy tej blaszce. W środku jest dalej przelot, to się nie ruszy. I jak nie chcecie długo czekać, to po prostu do wody. To już w sumie wystygło chyba. I to jest właśnie gotowy element z mojej konstrukcji. Tamten chyba wyszedł mi troszeczkę bardziej estetycznie, ale ten już widzicie jest twardy. Tu już nie będzie ciekło, ta blaszka nie ucieknie, to się nie ruszy. To jest tutaj ładnie wszystko zrobione, wyprofilowane. To na pewno będzie działać, zaciągać te kamienie. Woda sobie będzie płynąć tu dołem. Tu z góry będą tylko spadać kamienie w nurt. I to właśnie tak działa. Dosyć prosta konstrukcja. Słuchajcie, jeszcze można by było zrobić jeszcze prościej dla niektórych. Kto nie jest fanem takiej pompki w środku, to mogłoby być zamknięte. Jest rurka. Tutaj wprowadzamy powietrze i powietrze sobie ciągnie i zaciąga jak filtr te kamyki. Myślę, że też by to działało dosyć fajnie. Nie wiem jak z bąbelkami na górze, ale by trzeba było to jakoś ukierunkować, żeby to leciało właśnie w daną stronę i czy te bąbelki by nie zepsuły troszeczkę efektu, ale myślę, że to też jest sposób na zrobienie tego. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Mamy w dzisiejszych czasach naprawdę dużo możliwości, żeby zrobić swoje wymarzone akwarium. A więc kochani, trochę kamyków, trochę patyków, wiertarka i klej na ciepło i kawałek rurki i możecie stworzyć własny wodospad, który, no jak widzicie, czasem się zacina. Dziękuję, że zostaliście tak długo. Mam nadzieję, że film był w miarę ciekawy. Dowiedzieliście się czegoś, jak zrobić własny taki wodospad. I nie zapomnijcie subskrypcji i najważniejsze komentarzu. Dajcie znać, czy będziecie próbować swoich sił, jak wam się podoba to akwarium i co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!